Mała piła akumulatorowa. Czy to ma sens w takiej formie, bądź na wysięgniku do podcinania drzewek owocowych i nie tylko? Sprawdźmy. Także zapraszam na test od początku. Recenzję zaczynam od samego początku, więc paczka przyszła. Pora otworzyć i zobaczyć, jak wygląda sprzęt. Sztyca usztywniona, nie dość, że w folii bąbelkowej, to jeszcze na końcu kartona znajduje się z jednej i z drugiej strony taka grubsza podkładka gumowa, ale to mniejsza z tym. Najbardziej interesuje oczywiście sam sprzęt. Pierwsze wrażenie, muszę powiedzieć, całkiem fajne. Mimo że nie ma jeszcze akumulatora, to nie jest to leciutkie, ale troszeczkę waży, więc zapowiada się dosyć solidnie. Jest ładowarka z dość długim kablem, co fajne. No i przede wszystkim akumulator, który jest naprawdę solidnie zapakowany. Też wydaje się w miarę ok. Parametry jak na załączonym obrazku. I ostatnia rzecz, sztyca. Czyli coś, co przede wszystkim wyróżnia całą tą pilarkę spośród wszystkich innych na rynku. Jest ona naprawdę długa, również wydaje się solidna. Długość jest oczywiście jeszcze regulowana, bo można ją sobie wysunąć. Piłę podpinamy na koniec. Na dole akumulator, więc praktycznie mamy takie dwa w jednym. Z ciekawości ściągnąłem prowadnicę 15,5 cm, 32 ząbki, więc naprawdę ostrze symboliczne. Najbardziej ciekawiła mnie i tak ta sztyca. Po otworzeniu tego klipsa w zasadzie sztyca sama się zwęża i żeby ją wysunąć, trzeba użyć delikatnie siły. No i tak samo przy zamykaniu, więc widać, że to zamknięcie jest pewne. Tu oczywiście mamy też regulację kąta nachylenia piły. Po naciśnięciu przycisku możemy naprawdę pod dużym kątem regulować położenie docelowe naszej piły. W zasadzie od takiego 90 stopni do naprawdę kąta mocno rozwartego. Po samym wsunięciu już to trzyma się dosyć dobrze. Tu z jednej strony jest coś, co tak naprawdę blokuje wypadnięcie w jedną stronę, a dodatkowo z tyłu jest jeszcze taka zasuweczka, którą blokujemy w 100% na sztycy piłę. I rzeczywiście po zmontowaniu całości i wysunięciu sztycy na maksa daje nam to około 240 cm zasięgu. 2,5 kg łącznie, a około 1,5 kg sama piła. Oczywiście bez nalanego jeszcze oleju. I co ciekawe, jeszcze tu jest fajna rzecz, która nas informuje o stanie baterii. Można nacisnąć i jak widać, nawet w trakcie pracy będziemy wiedzieli, ile tej baterii zostało. Pora więc na pierwsze uruchomienie. Sprawdzony naciąg łańcucha. Tą śrubą, a w zasadzie pokrętłem, lekko go się zluzowuje, wtedy naciąg łańcucha jest mniejszy, naciąga, większy i tak to wygląda. Bateria podpięta, tu jest zabezpieczenie uruchomienia, no i pierwsze odpalenie. Uwaga! Piła pracuje. Silnik jest, co ważne, bezszczotkowy, więc teoretycznie dłużej powinien posłużyć. Zobaczymy. Chyba powiedziałem, ile się dało. Tu macie jeszcze parametry tak naprawdę deklarowane przez producenta i ogólnie opis całości. A ja lecę w teren potestować. Olej do smarowania łańcucha zatankowany. No i pora na pierwsze testy plenerowe. Rozpoczynam od takiej drobnicy, można powiedzieć grubości na 2-3 palce. Wrzyna się naprawdę ładnie i szybko, nie trzeba zbyt mocno dociskać i grubość no nawet większa niż w tej chwili prowadnica, jak widać jest swobodnie cięta. Więc pierwszy test, pierwsze sprawdzenie w miarę udane. Teraz co? Może zwyżka i zobaczymy, jak się tnie u góry. Cięcie na wysokości nie jest może idealnie równe, ale trzeba przyznać, że idzie stosunkowo prosto i łatwo, mimo że grubość gałęzi to takie dobre 3 palce. Zdecydowanie
łatwiej jest ciąć na ziemi, no ale te 2 metry wysięgnika też robi swoje i wyczucie cięcia w powietrzu jest zdecydowanie gorsze, ale jestem ogólnie zadowolony. Myślę, że taki wysięgnik będzie się idealnie sprawdzał do drzewek owocowych, bądź po prostu jakichś wysokich chaszczy. Tak jak tu, u mnie mirabelka, dosyć rozłożysta, pierwsze gałęzie na wysokości ponad 2 metrów i wyżej, więc z przejazdu akurat można to pousuwać. Idzie bardzo sprawnie, trzeba przyznać, że zdecydowanie szybciej niż miałbym to obcinać wszystko sekatorem. No i na pewno równo, no po raz kolejny to powtórzę, mimo że dosyć grube drewno, jak na taką malutką piłę, to idzie naprawdę super równo, no i szybko. Także co, może pora na jakieś większe wyzwanie. I cóż, mimo że ostrze niewielkie, bo tak naprawdę te naście centymetrów, to spróbować odkroić jakiś konkretny plaster sosny. Plaster takiej twardej, żywicznej, jak widać, sosny. No grubość dłuższa niż prowadnica. I nie powiem, super lekko nie było, ale jak widać bez stawania przecięło. Z ciekawości obcięty jeszcze jeden większy plaster. Również ta pilarka dała sobie radę. Więc no siłę również ma. Ciekawe jak z wydajnością baterii. Także lecimy ją na maksa naładować. No i zobaczymy na ile wystarczy. Bateria naładowana do pełna, więc pora na test wydajnościowy. Stwierdziłem, że będę ciął na plasterki takie gałązki grubości 2-3 palce. Zobaczymy ile takich plasterków uda się na jednym ładowaniu akumulatora wyciąć. 389 cięć. 3 wiaderka i w zasadzie trochę. Także patrząc na czas to niemal 20 kilka minut ciągłej pracy. Podczas tych wszystkich cięć raz poprawiałem naciąg łańcucha, więc w zasadzie nie jest źle. Nie sprawdzałem co prawda poziomu oleju, ale jest tu mniej więcej wskaźnik i jeszcze troszeczkę tego oleju zostało. Także jak widać jednym załadowaniem akumulatora można spokojnie 20 kilka minut takiej delikatnej pracy mieć. I jakie zatem wnioski? W mojej ocenie ta mała pilarka akumulatorowa na wysięgniku czy bez tnie całkiem dobrze. Na plus zaliczam przede wszystkim uniwersalność, czyli to 2 w 1 i mała piła akumulatorowa do drzewa i dokładany trzonek teleskopowy do piły do gałęzi. Solidna i regulowana sztyca pozwala wysoko pracować bez drabiny. W razie potrzeby można też przeciąć grubsze kawałki drewna i przede wszystkim pracować tylko jedną ręką. Z akumulatora czy też czasu pracy byłem również w miarę zadowolony. Na minus obudowa ma pewne rowki, w które szybko wchodzi w brud, poziom oleju w zbiorniku mógłby być lepiej widoczny, a w zestawie przydałby się drugi łańcuch lub chociaż pilnik. Podsumowując, to całkiem fajny gadżet, bo w takiej kategorii to oceniam. Jako narzędzie do przydomowych ogrodów czy amatorskich zastosowań może się sprawdzać, szczególnie dla osób starszych czy bojących się pracy na drabinie. Jako lekka piła dla kobiet albo poręczna pilarka przy majsterkowaniu lub przy domowym sadzie. W takich aspektach można to polecić. Także jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam na stronę firmy Vevor, link pod filmem, gdzie z kodem widocznym na ekranie dostaniecie dodatkowe 5% zniżki. Oczywiście powstaje pytanie, jak długo taka akumulatorowa piła do gałęzi posłuży. Tego pewnie dowiecie się z kolejnych odcinków z serii Siedlisko Reanimacja, na które również zapraszam.